Siemanko moi drodzy, witam Was serdecznie w drugiej części naszej wyprawy do Stanów Zjednoczonych, gdzie spędzimy 9 tygodni w Stanach plus tydzień na Karaibach. Podróż potrwa 10 tygodni, a następnie końcówkę roku będę podróżował po Ameryce Południowej, ale już sam. Właśnie wjeżdżamy do Arizony, wyjeżdżamy z Nevady i wjeżdżamy do Arizony, czyli do drugiego stanu, który dzisiaj odwiedzimy, ale będą 3, będzie jeszcze jeden, ale to dopiero na powrocie Wam pokażę. Dzisiejszy plan, oczywiście zobaczyć to piękne miejsce, co tam jest. Dodatkowo Grand Canyon, dodatkowo zobaczyć, jak to się nazywa, Kanion Antylopy i jeszcze wiele różnych miejsc. Mega się cieszę z tej podróży, bo podróż po Stanach. Kamper będzie dopiero za 5 dni, mniej więcej, tak? Odbieramy go dopiero w Los Angeles, a po drodze jeszcze będziemy w San Francisco. Zapraszam na odcinek. Wczoraj musieliśmy wymienić samochód na inny kolor. Też mamy Jaguara. Jakiego Jaguara? Mustanga mamy, ale białego, bo w tamtym mieliśmy kapcia. No i trzeba było zmienić. Długa trasa przed nami, także nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby coś się mogło wydarzyć po drodze. Amerykańskich marzeń. Jedziemy na Kanion Antylopy. A to jest coś bardzo wyjątkowego. No i wjeżdżamy do trzeciego stanu. Jesteśmy w Utah. Patrzcie, polska ekipa jedzie przed nami na motorach. Z przodu polska flaga, to za nami jeszcze jedzie też pan z polską flagą. Ktoś z Was będzie widział kiedyś? Pozdrawiamy, śledzimy Was. Zaczynamy się zatankować, bo stwierdziliśmy, że lepiej jak jest stacja tankować, bo nie wiadomo, gdzie później może być kolejna. Patrz, tutaj macie 87, 89 i 91. Trochę inaczej niż u nas w Polsce, a bardziej u Was. No, to Wam jeszcze to chciałem pokazać. Coś, co na pewno chcemy zobaczyć, gdy będziemy w Teksasie. Rodeo. Teksasu to się nie mogę mega doczekać, ale to będzie ciekawie. Co ty gadasz? Dla mamutów chyba. O. Wjechaliśmy właśnie do miasteczka, które jest rezerwatem Indian. Patrzcie to, jakby ktoś pytał, ile stopni, ja mówię, no ze 100. Wcale się nie mylę. Tylko Fahrenheita. No i kolejny raz wjeżdżamy do Arizony. Ale coś Wam opowiem teraz. My tutaj tak jedziemy Arizona, Utah. I cały czas nam się zmienia godzina. A ja tu mam... Do przodu, do tyłu, do przodu, 13, do tyłu. 20, no. Była przed chwilą 13, teraz wjechaliśmy. Znowu jest 12. I powiem Wam, że przez chwilę naprawdę byliśmy mocno wytygani. Bo jeśli by była 13, no to właśnie teraz byśmy musieli wchodzić do kanionu i byśmy nie zdążyli po prostu. Bo mieliśmy wyliczone tak, że... Na styk. Kurde, byłem jechać tu na stację. 10 minut mieliśmy tak, że mamy czasu takiego, żeby się zatrzymać na kawę i tak dalej. I zapłaciliśmy 1300 zł za to. Jedziemy 5 godzin w jedną stronę, żeby tam dojechać. Jakbyśmy się spóźnili przez zmianę czasu, to by była totalna załamka. Ale na szczęście jest jak jest. No ale to jest też podpowiedź właśnie, że jak gdzieś rezerwujecie jakieś atrakcje, to zwracajcie uwagę, zwracajcie uwagę na strefę czasową, czy się nie zmienia. No. Zatrzymaliśmy się na chwilę, tak grillem zapachniało. Idziemy teraz na tą Antylopę, bo tam nie możemy się spóźnić. I od razu wracamy tutaj na jakieś dobre jedzonko. Właśnie złomek.
grille konkretne. No i wjeżdżamy. Tutaj nas odbierają, bo tutaj do tego kanionu jest ograniczona ilość miejsc. Trzeba mieć rezerwację wcześniej zrobioną, to teraz wam powiem, tylko czekajcie chwilę. No, tak jak wam mówiłem, wejście do tego miejsca ma ograniczoną ilość codziennie. Trzeba wcześniej sobie rezerwować. My akurat sobie wzięliśmy z Gadio Guide. 1300 zł za 2 osoby nas to wyniosło. I macie Upper Canyon, Lower Canyon, czyli górny i dolny kanion. No i ten górny jest dużo większy. Także podobno lepiej wziąć górny. No i jest dużo droższy. Tutaj możecie zobaczyć ceny. Czyli na miejscu też jest możliwość sobie po prostu to zrobić. Zależy, o której godzinie będziecie wchodzić. Taka będzie cena. Wiadomo, tutaj najlepsza, nie, tutaj jest najlepsza pogoda, najlepsze słońce. Teraz na grupy ludzi dzielą. I teraz będzie 5. grupa, czyli nasza. A to nasz przewodnik i kierowca. Fajnie mamy, bo nasza grupa jest malutka, także i to jest jedna rodzina plus my, także będzie idealnie. Zrobienie zdjęć, ze wszystkiego, będzie idealnie po prostu. No i jedziemy. Widzicie jaka droga. Rzeczami na pewno dobre auto. No, coraz ciężej ma jechać. Zwykłe auto to już dawno byśmy byli tak zakopani, że trzeba było pchać. Nie no, to wygląda świetnie. No i moi drodzy, realizujemy jedno z naszych marzeń, amerykańskich marzeń przede wszystkim, czyli wchodzimy na Antelope Canyon. Grup no, jest sporo. Będziemy starali się właśnie jakoś robić zdjęcia, żeby w miarę fajnie wyglądało i nagrywać filmy i pokażę wam, jakie to jest piękne miejsce. Ale to jest piękne. Tak niesamowicie wygląda. I to jest jedno z najbardziej niesamowitych miejsc, jakie zaczęłam. Normalnie mam łzy w oczach. Naprawdę jedno z piękniejszych miejsc, jakie się widziało w życiu. Jeszcze jakby się tu było samemu, wow, to by było coś. Z tego co słyszałem, nie wiem czy to dalej jest aktualne, ale kiedyś było tak, że tylko 200 osób dziennie mogło wejść do tego kanionu. Nie wydaje mi się, że ale właśnie nie. 200. Co ty? Przecież to jest 5 grup tylko, 6 grup było tylko. Bo 12 osób te wcześniejsze. Nie tyle. Ale dobra, nawet jeśli by wchodziło, nie wiem, 300 osób dziennie, to macie tylko 5, tak jak wam pokazywałem, 5 różnych godzin, o których możecie tutaj wejść. 5 albo 6 było, jakoś tak. No ale to widzieliście we wcześniejszej części. 1300 zł zapłacić za to, żeby to zobaczyć? Myślę, że warto. Chociaż z tego co widzę, to Gadio Guide więcej policzy, bo tutaj na miejscu byście zapłacili mniej, bo tutaj było $120 od osoby. Czyli $120 to jest jakieś 400 zł, na teraz 430, coś takiego. Duża różnica. Także duża różnica. No, bardzo duża różnica. Także chyba bardziej opłaca się zaryzykować i na miejscu dokupić. Ja się bałem po prostu, że nie będzie takiej okazji. Patrzcie jak tam wygląda, to fajnie. So from here on, it's darker. Watch your heads, guys. Watch your heads.
że dotąd aż woda sięgała, jak nagle zrobiła się straszna ulewa. Zginęło 11 osób, tak? 11 osób zginęło. Wtedy było właśnie jeszcze wejście tutaj, że każdy mógł sobie przyjść bez żadnego przewodnika. No i po tym incydencie, o popatrzcie tutaj znowu, po tym incydencie już powiedzieli, że nie ma takiego publicznego wejścia, że wszyscy muszą tylko z przewodnikami. W 1997 roku. Jedyny minus naprawdę, że tu się przychodzi i jest tyle ludzi w środku. Brakuje jednak tej przestrzeni. Ale miejsce, które na pewno bardzo, bardzo warto odwiedzić. No, warto tu było przyjechać na pewno. Fajnie wyglądało, fajnie dalej wygląda. No, my zapłaciliśmy co najmniej za 3 osoby zamiast za 2. No ale wiecie, no przyjść tutaj, przyjechać tutaj taki kawał, 5 godzin, nie macie pewności, czy się uda wejść, no to nie było sensu ryzykować. A tak to jechaliśmy na pewno, ale ryzyko było, że będzie inna strefa czasowa, ale po drodze już to zweryfikowaliśmy, ale powiem wam, że naprawdę, no, był stres. Ale lampa. Patrzcie, ja się zastanawiałem, jakim cudem tym ludziom się nie udało uciec. Przecież jest wejście, wyjście, z 2 stron mogła woda wypływać, ale jak stąd wszędzie zaczęła woda płynąć, tu jednym korytem, drugim korytem i wszystko wpadło tam do środka, no to nie było czasu na ucieczkę. A teraz tędy trzeba wychodzić. Fajnie, bo cieniem się idzie, zadaszone jest. Patrzcie, kaktusy sobie rosną na pustyni. No normalnie jak w tych amerykańskich filmach. Nie no, to jest straszna głupota, że wszyscy naraz wchodzą, wszystkie grupy, stoją w kolejce, później nie da się fajnych zdjęć porobić, spokojnie tego zwiedzić, zamiast puszczać, wiecie, przypuśćmy jedziemy w 6 aut, no i puszczać każdą, nie wiem, nawet co 3 minuty. Dziwna sprawa. No ale cóż. A teraz taki mały tip dla was. Tutaj po drodze macie stację benzynową Shell. W miejscowości Page dokładnie. I tam to jest przed nami wielka ściana, gdzie sobie można zrobić zdjęcie za darmo. A, czyli na nielegalu się tu wchodzi. Takie to. No, jesteśmy. I tutaj właśnie taka oto miejscowa, gdzie można też naprawdę bardzo ciekawe zdjęcia zrobić. Prawie jakby się było w kanionie. To jest dla tych, co na przykład budżetowo podróżują, nie mają hajsu, żeby iść do kanionu, to mogą wpaść sobie tutaj i też zrobić takie zdjęcie. No i kawałeczek dalej, 10 minut jazdy praktycznie, macie Horseshoe Bend Overlook. Piękna sprawa, warto zobaczyć to na pewno. Zaraz wam pokażemy. No dobra, 15 minut mamy teraz w jedną stronę, tam żeby dojść, 15 z powrotem, ale pewnie zrobimy to szybciej, a na pewno musimy to zrobić szybciej, żeby zdążyć jeszcze przed zamknięciem w parku w kanionie, na Wielkim Kanionie. Grand Canyonie, czy jak tam sobie wolicie. Bo do 18 chyba jest, chyba że się coś zmieniło. No i patrzcie to. Chwila, moment. Czekajcie, nie wiem czy tu mogę wejść. Dobra, tu nie wiem, muszę iść na inne miejsce, bo tu nie widać całości. Ale brudna ta rzeka. To jest rzeka Colorado.
Ona tutaj zakręca o 270 stopni. To się nazywa właśnie w tłumaczeniu podkowa. Wygląda jak podkowa konia. I tu widać to dużo lepiej już. Fajnie robi wrażenie. Ale strasznie brudno wygląda, co? Jakaś zielona jakaś. Zielona, ale zaczeka przejrzystość, że widać gdzie tam jest głęboko. Wiecie co wam powiem, to temperatura jest ciężka do życia. Bardzo ciężka. Oczywiście stąd mamy godzinkę 45, żeby dojechać na Grand Canyon. To już troszkę powinno się lepiej zrobić. Trzeba kupić jakieś izotoniki. Ja naprawdę czuję, jak cały organizm paruje i się człowiek odwadnia. Ale też głowa zaczęła boleć nawet. A pijemy cały czas. No, padały jeszcze pytania dodatkowo tego, jak zaczynaliśmy robić cały plan na naszą wyprawę po Stanach. Skąd kamper, ale to dowiecie się za parę dni. Jakie ubezpieczenie, bo jak nie wiem czy wiecie, ale jeśli ubezpieczacie się nawet na cały świat, to przeważnie takie ubezpieczenie nie obejmuje paru krajów, w tym Stanów Zjednoczonych. Musicie o tym pamiętać, bo to jest naprawdę bardzo istotne. Także jeśli szukacie takiego ubezpieczenia, my na przykład mamy Save You ubezpieczenia. Nadal Wam mogę zostawić nawet link, bo mamy też tam swój kod Wojownik 10, jakbyście byli zainteresowani. Polecam Wam bardzo, bo zrobili nam fajną wycenę i no, zadowoleni byliśmy. Znaczy jesteśmy zadowoleni. Wiecie jak tutaj wygląda w Stanach, znaczy może nie wiecie, ale tutaj jest prywatna służba zdrowia. Jeśli cokolwiek by się stało, trzeba by było iść do szpitala, to są naprawdę setki albo tysiące dolarów, a jeśli by trzeba było w ogóle coś poważnego zrobić, to myślę, że to są setki tysięcy. Także o dobrym ubezpieczeniu każdy z Was powinien myśleć. Tym bardziej też, jeśli na przykład jedziecie do Tajlandii, to też musicie się zastanowić, bo nie możecie przyjechać do takich krajów jak tu Tajlandia, czy gdziekolwiek indziej, tak, gdzie wiecie, że jest drogo. Gdziekolwiek, wszędzie, gdziekolwiek. Jak jesteście turystami, to wszędzie jest drogo. Ubezpieczenie to jest podstawa. To jest, no właśnie, musicie mieć. Pamiętajcie, w Tajlandii tak samo musicie mieć ubezpieczenie, bo strasznie jest drogo. Strasznie. Ja spotykałem ludzi, którzy przyjeżdżali bez ubezpieczeń, a później mocno tego żałowali, bo wydawali niesamowite pieniądze, albo nie było ich nawet stać, żeby się leczyć i musieli wracać. Także pomyślcie o tym, zastanówcie się dobrze, a jeśli szukacie teraz takiego ubezpieczenia na przykład, no to skorzystajcie z linku na dole, Wojownik 10, pamiętajcie, wpiszcie tu sobie jeszcze, dostaniecie zniżkę 10%. Możecie zobaczyć za wjazd 35 dolców. Szybki przystanek jeszcze, żeby sobie przelecieć tutaj właśnie nad rzeką, bo to jest też kanyon, gdzie płynie rzeka Colorado. Także zaraz tam podlecę. No i za 10 minut będziemy już z Wielkim Kanionem. No i chodzimy na Grand Canyon. Zrobiliśmy jeszcze tak, że ze względu na to, że będziemy odwiedzać więcej parków narodowych podczas tej podróży, to kupiliśmy sobie od razu taką kartę za $80, która jest ważna na parę lat i będziemy mogli nią wszędzie wjeżdżać. Także bardzo fajnie. Myślę, że to też fajna podpowiedź dla Was, że za każdym razem nie płacić za park, tylko można kupić od razu na wszystkie naraz. No i dochodzimy. Tutaj jest taka wieżyczka, pewnie można tam zapłacić, wejść na górę. Ale trafiliśmy dobrze akurat. O, helikopter leci. Kurde, ale marzyłem o tym helikopterze, szczerze mówiąc. No ale nic, trudno. Grand Canyon. To jest pierwszy punkt. Zaraz pojedziemy dalej jeszcze oczywiście.
Ostatnio widziałem taką czapę u Pateca, pozdro mordo. Mam nadzieję, że to sztuczne. Dobra, teraz jesteśmy w kolejnym miejscu. Tutaj, gdzie wjedziecie już do Parku Narodowego, to co jakiś czas macie punkty, w których warto się właśnie zatrzymać, żeby sobie pooglądać widoki. Piękny widok. Punkcik numer 3. Ale mamy super akurat, że jest ten golden hour. Pięknie światło pada. One of these days we'll give back the time we borrowed. Idealne obuwie. Na każde warunki, pamiętajcie. I won't worry about tomorrow. A myślę, że to była dobra decyzja, że tu zszedłem. Will stick in my mind. And one of these afternoons, I swear, we'll get up and we'll leave this time. We never make it very far. I like you riding in my car with your banjo on your knee. I like you singing my songs back to Wiecie me. co, teraz sprawdziłem sobie taką ciekawostkę. Się zastanawiałem, czy Grand Canyon jest takim największym kanionem świata. Jest najbardziej znanym przede wszystkim, ale nie jest największym. Ma 435 km długości, maksymalnie 29 km szerokości, a głębokości 1600 metrów. A pomyślcie sobie, że na przykład w Tybecie jest kanion, który jest uważany za najgłębszy kanion świata i on ma 6000 metrów głębokości i około 500 km długości. Ależ to. No i później jeszcze dwa są takie. Jest kanion w Peru, który sięga 3270 metrów głębokości i drugi 3300. Też w Peru. Nieźle. It's funny how everything's a circle, coming back again. Ale się piękny zachodzik robi. Przyjechałem jeszcze na jedno miejsce. Nie no, na zachód słońca tutaj przyjechać to jest kapitalne. I'm a man on fire and I'm trying to stay. Dobra, myślę, że w tym miejscu mogę zakończyć Grand Canyon, bo właśnie zawracamy, jedziemy z powrotem, bo już się ciemno zaczyna robić, znaczy za chwilę się będzie robiło. Słońce już praktycznie zachodzi, a mamy do chaty 4 albo 5 godzin. Dzisiaj zmieniamy hotel, idziemy do jakiegoś innego, ale musimy jeszcze z tamtego, z Bellagio musimy odebrać nasze bagaże, żeby pojechać do kolejnego, no wiadomo, już tańszego, ale też całkiem fajnego. Także też na pewno Wam pokażę, jak wygląda. Pamiętajcie, że to jeszcze nie koniec tego odcinka. Po drodze mam jeszcze jeden plan na jeszcze jedno fajne miejsce i może się uda. Mam taką nadzieję. Bo tam są takie fajne stacje benzynowe, takie typowo takie amerykańskie, jak z filmów, totalnie jak z filmów. Wjazd na Route 66, znaczy wjazd, no część Route 66 właśnie. Oby się to udało. Przyjechaliśmy teraz do miejscowości Williams. Kurczę, to jest taka fajna miejscowa, że tak zrobione właśnie w starym stylu jeszcze. No ale niestety już trochę jest ciemno. To jest tak klimatycznie porobione. Właśnie tu, dlatego przyjechałem do tego miasteczka Zalom, bo tutaj właśnie przebiega
Road 66. Wszystko tu jest właśnie przez to, pod to zrobione, że tu przebiega właśnie 66. Te pamiątki sobie można kupić. Fajny taki amerykański klimacik. Tutaj w ogóle jest jakaś miejscówka. Są takie stare samochody. To właśnie też bardzo chcę zobaczyć. Musimy przyjechać, może się uda znaleźć. Ale fajne miasteczko. Tutaj niezła furka. Nie no, i to naprawdę mocno idą pod to właśnie. Są z Road 66. Tutaj jest pokazane, jak wyglądały stacje benzynowe kiedyś. Konkretna furka zaparkowana. O, tutaj sklep. Co tu jest? Aha, różne takie bajery. I od Indian, i nie tylko. Chcielibyście, żeby wam Indianin powróżył? Ty, wyczuł mnie. Mega świetne to miasteczko. Musimy tutaj przyjechać na pewno, jak będziemy kończyć drogę na powrocie. Koniec października. Oby się to udało. Patrzcie, jaki tutaj jest stary salon. Tutaj normalnie to miasteczko to wygląda jak w filmach. Totalnie. 1 do 1. A tutaj szeryf. Więzienie. Dobra, jeszcze na sam koniec 3 piękne autka. O, stary Ford Mustang. To co to jest? Dodge. Ale ten Mustang kozak na maksa. Tutaj właśnie ta droga. To będziemy jechać to Road 66. Jedziemy nią nasz do Vegas. Patrzcie teraz co jedzie. Wczoraj tutaj, w Bellagio, a dzisiaj idziemy do nowego hotelu. 2:30 w nocy. Dopiero wchodzimy do hotelu. Oczywiście kasynko musi być. Wczoraj w końcu nie zagraliśmy. Może jak wstaniemy, to później gdzieś tam pójdziemy do tego Caesar Palace, bo chciałem wam pokazać, żebyście co zobaczyli, jak wygląda. To jest naprawdę przepiękne. To wszystko, tam kasyno, hotel i tak dalej. Ale zobaczymy też, o której wstaniemy. Jutro jedziemy postrzelać, jedziemy na strzelnicę. Później jedziemy do Sfery, także plan jest fajny. Dzisiaj pokój taki, z takim widoczkiem. Tutaj mamy basen. No tam widać już stripa. A tu jest taki hotel Wenecja właśnie, z którego wam pokazywaliśmy jeszcze jak jechaliśmy. Dzisiaj może tam pójdziemy zobaczyć. A my się zbieramy właśnie na śniadanko i na siłownię. W Stanach trzeba dużo trenować, żeby nie przytyć. To jest straszne. 8 rano, a ludzie już siedzą i grają. I już się kręcą maszyny. A my po kawkę i na siłownię. No i pyszne śniadanko. Z racji tego, że jemy w hotelu ku kasyno. Cena taka jest jaka jest. Takie moje śniadanie 20 euro. $20, sorry, $20, czyli to w sumie 70 zł.
72 zł. No dobra, wiadomo, nie jest mało, ale jak na Stany to też nie jest jakoś kosmicznie dużo. A twoje 16? Moje 18 jest naprawdę, to nie wiem, czy będzie jeszcze podatek chyba. Aha, no to zobaczymy zaraz. Słuchajcie, Vegas to jest naprawdę szalone. Zresztą ogólnie w Stanach. Dostaliśmy rachunek 38 plus tax, wiadomo 41 i dodatkowo wprowadź swój napinek. I macie od razu ustalone, czy chcecie dać 18%, 20 czy 22. Nie ma, że chcecie dać na przykład, nie wiem, $3, 4, 5. Macie od razu ustalone, że na przykład 20% zaraz macie. Ale to i tak jest. Raz byłem w jednej restauracji tutaj na śniadaniu, to mi pokazali 20%, 30 albo 45. Szalone to jest. Patrzcie, jaka siłownia w hotelu. Elegancka. Zaczynamy trening, 45 minut i ruszamy na miasto. Zostaną ostatni dzień, także musimy go jeszcze wykorzystać dobrze. Ale trening, żyć święta. Dobra, kończymy ten film. Zaczynamy zaraz kolejny. Także zapraszam Was na trzecią część Las Vegas, gdzie będzie się naprawdę dużo działo. Także jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału Podróże Wojownika, polecam to zrobić. Jeszcze około 80 000 do tego, by zdobyć złoty znaczek, czy złoty przycisk, który jest za 1 000 000 subskrypcji. Mega się cieszę, że to jest coraz bliżej, a Ty możesz mi w tym pomóc. Naciśnij tutaj na dole subskrypcja. Pozdrawiam.